Cześć! Dziś leciutkie, niezbyt słodkie i bardzo proste w przygotowaniu ciasto truskawkowe. Zamiast truskawek możesz użyć malin, możesz też to ciasto zrobić na biszkopcie, ale wówczas musisz poczekać, aż krem nabierze bardziej zwartej konsystencji, zanim wylejesz go na ciasto. Zapraszam. 3 płaskie łyżki żelatyny, zalej mniej więcej 1/3 szklanki gorącej wody i całość dokładnie wymieszaj do momentu, aż cała żelatyna się rozpuści. Rozpuszczoną żelatynę odstaw na krótką chwilę, nie dopuszczając do jej wystygnięcia. Ona powinna być dobrze ciepła, może nawet być gorąca. 300 g truskawek zmiksuj na gładkie pióre. Jeśli używasz truskawek mrożonych, wówczas rozmroź je całkowicie, następnie zmiksuj na pióre i lekko podgrzej, zanim dolejesz do truskawek żelatynę. 500 g serka mascarpone, u mnie dobrze schłodzonego, ubij na puszysty krem. Mniej więcej 2-3 minuty. Nie za długo, wystarczy tylko, aby krem nabrał takiej ładnej konsystencji i uwaga, naprawdę nie za długo, ponieważ mascarpone można również zważyć. Następnie dodaj 3 serki homogenizowane. Może być serek danio, może być dowolny inny, u mnie są to serki waniliowe. Całość krótko wymieszaj tak, aby wszystko się połączyło. Następnie do zmiksowanych truskawek dolej jeszcze ciepłą żelatynę. Jeszcze ciepłą, ponieważ jeśli dolejesz żelatynę zimną, to przy tym stężeniu bardzo szybko zrobią się grudki. Dlatego właśnie ważne jest, aby nie dopuścić do wystudzenia żelatyny. Jeśli Ci wystygnie, wówczas musisz ją ponownie podgrzać. Całość wymieszaj, a następnie powoli dodaj do serków. Wymieszaj krótko, tylko tyle, aby wszystko się połączyło. Ja tutaj mieszam trzepaczką, nie mikserem. Możesz wymieszać mikserem, jeśli chcesz, ale uprzedzam, że krem na tym etapie jest naprawdę rzadki, więc będzie mega chlapało, jeśli użyjesz miksera. Kiedy krem jest już dokładnie wymieszany, skosztuj go i ewentualnie dosłódź. Ja tutaj dodaję jeszcze 2 łyżki cukru pudru, ponieważ mój krem jest troszkę za mało słodki. Na dnie blaszki, czy tak jak u mnie naczynia żaroodpornego o wymiarach mniej więcej 28 na 18 cm. I tak jak w poprzednim przepisie, ja używam mleka zagęszczonego, niesłodzonego, ponieważ po pierwsze jest zdecydowanie trwalsze, a po drugie lubię jego smak. Biszkopty namocz i ułóż na całym dnie. Przy tej wielkości blaszki na jedną warstwę zużyłam 1 opakowanie biszkoptów o wadze 140 g. Połowę przygotowanej masy wyłóż na biszkopty, wyrównaj z grubsza, po czym całość wstaw na chwilę do lodówki na 10-15 minut, tak aby masa lekko stężała i druga warstwa biszkoptów nie zatonęła. Kiedy pierwsza warstwa kremu nieco stężeje, wyłóż drugą warstwę biszkoptów. Tak jak poprzednio, u mnie jest to kolejne opakowanie, czyli około 140 g podłużnych biszkoptów. Biszkopty, tak jak poprzednio, namocz w mleku. Na namoczone biszkopty wyłóż drugą warstwę kremu i całość wyrównaj. I znów ciasto na 10-15 minut do lodówki, tak aby tym razem czekolada nie zatonęła. I teraz na wierzchu zetrzyj 80 g białej czekolady. Możesz czekoladę zetrzeć na grubych oczkach tarki, albo tak jak ja, po prostu ją zeskrobać obierakiem do warzyw. Całość wstaw do lodówki, tym razem już na 2-3 godziny minimum, ale oczywiście najlepiej jest zostawić to ciasto w lodówce na całą noc. Potem już można kosztować smacznego. A więcej sprawdzonych przepisów na przepyszne ciasta, torty i nie tylko znajdziesz w moich książkach. Zapraszam do sklepu Orchideli, teraz trwają wciąż promocje wakacyjne. Przypominam również, że wszystkie przepisy zawarte w książkach mają dodatkowo filmy, które pokazują ich przygotowanie, co znacznie ułatwia sprawę i gwarantuje sukces. Zapraszam.